Gadżetów do komputera jest coraz więcej. Na jednym z ostatnich odcinków mogliście zobaczyć ekran. I to gadżet dosyć dobry, fajnie przeze mnie oceniony pod względem jakości do ceny, gdzie nie trzeba wydawać mnóstwo monet. W dzisiejszym odcinku, jak już zobaczyliście po miniaturce i po tytule, mamy do dyspozycji kolorowe kable. Trochę źle się wyraziłem, bo bardziej powinienem powiedzieć LEDowe, które możemy spersonalizować, które świecą i możemy je dorzucić do naszego kompa, podłączając je bezpośrednio pod nasz zasilacz. Ale nie w każdym przypadku, no i chyba nie jest to gadżet dla każdego, ze względu na swoją cenę. Cześć siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale CzugaTechMod i poruszamy temat kabli. Kabli Streamer Plus w wersji drugiej. Mamy tutaj kable od Lianli, mam nadzieję, że dobrze czytam firmę. Jeżeli ktoś nie miał styczności z tą firmą na co dzień, no to ona też na przykład produkuje bezpośrednio obudowy. I cóż, mamy tutaj dwie wersje takich kabli. Zanim zrobimy mały unboxing, to powiem Wam, że tak, ten na pewno wykorzystam i sprawdzimy, przetestujemy dokładnie, jak on działa, ze względu na to, że jest to kabel jako taka przedłużka do naszego zasilacza, do zasilania płyty głównej. Ten natomiast jest przeznaczony do zasilania karty graficznej. No i tutaj może być problem, bo jedynie co będziemy mogli podłączyć, zobaczyć jak świeci, bo no nie mam niestety kompa, do którego możemy w taki sposób się po prostu podłączyć. Ale rozpakujmy te oba kable i zobaczmy, co dostajemy w zestawie. W niemałej kwocie. Ponieważ wersja do zasilania płyty głównej to jest kwota około 350 zł, natomiast do zasilania karty graficznej to jest koszt około 250 zł. Oczywiście wersje z zasilaniem karty graficznej są też inne, no tylko po prostu do mnie na prezentację trafiło takie. I dziękuję bardzo dla ekipy Computronic, ponieważ oni właśnie zaopatrzyli mnie w te kabelki, żebym mógł je dla Was pokazać i przetestować. Zaczynamy od kabelka do zasilania płyty głównej. W środku mamy kabel, dodatkowo jeszcze, jak możecie od razu zauważyć, mamy tutaj cały sterownik do LEDów. Mamy tutaj pewnie dodatkowo uchwyty, to później w instrukcji dokładnie zobaczę. Mamy karteczkę, która dziękuję nam za zakup i zaufanie, a także mamy małą instrukcję obsługi, która jak na podłączenie jednego kabla jest dosyć obszerna. Sprawdźmy teraz drugie opakowanie i drugi nasz kabelek. Tutaj oczywiście z folii pozwoliłem już sobie go wyciągnąć, aby sprawdzić, jak tutaj wygląda. I mamy oczywiście też możliwość podłączenia bezpośrednio do tamtego sterownika, żeby połączyć wszystko w jedną całość. I mamy kabel przejściówkę z właśnie tego niestandardowego złącza na złącze ARGB. Dodatkowe uchwyty. Kartka, dziękujemy za zakup, bo jednak nie było to tanie. I mamy tutaj mniejszą instrukcję obsługi niż w poprzednim przypadku. No dobrze, na pewno na pierwszy rzut oka nie możemy odjąć jakości. Tutaj jeżeli chodzi o kasę, bo nie jest mała i trzeba to po prostu podkreślać, to jednak za tą kasę dostajemy jakość. I tutaj wracając do tych plastikowych uchwytów. Jest to bardzo fajnie przemyślane, ponieważ kiedy cały design naszego komputera jest biały, to jesteśmy w stanie właśnie takie nakładki wymienić tutaj plastikowe, które, moi drodzy, trzymają oddzielnie LEDy i oddzielnie trzymają kable, które prowadzą tak naprawdę prąd do naszej płyty głównej czy do karty graficznej. Odnośnie całego modułu sterującego otrzymujemy oczywiście kabel USB, który podłączamy bezpośrednio do płyty głównej, no bo jednak musimy zastać tutaj te nasze sterowniki, a wszystkim sterujemy poprzez dedykowaną aplikację, którą później Wam pokażę. Mamy również podłączenie bezpośrednio do płyty głównej poprzez ARGB. No i mamy również kabelek, bo musimy jednak zasilić ten nasz cały tutaj sterownik i następnie do tego sterownika jesteśmy w stanie podłączyć po pierwsze tutaj nasz główny kabel i tutaj w tym przypadku także możemy podłączyć sobie tutaj nasz drugi kabelek i zostaje nam jeszcze jedno wejście, bo pewnie możemy podłączyć jakiś jeszcze jeden kabel, ale ja zatrzymałem się tylko na tych dwóch póki co. I tak wygląda nasz zestaw, ale jeżeli oczywiście chcielibyśmy podłączyć tylko ten kabel, raczej tylko ten kabel jeden od zasilania karty graficznej, no to dostaliśmy w zestawie przejściówkę, która pozwoli nam na podłączenie go bezpośrednio. No i wtedy podejrzewam, że bardziej sterowanie będzie odbywało się poprzez sterowniki płyty głównej i już oprogramowanie, które jest dedykowane do płyty głównej, niż bezpośrednio do samego oprogramowania Lianli. Zobaczmy tutaj teraz te zatrzaski, które pozwalają nam na rozebranie naszego kabla. I żeby wszystko było jasne, nie ma tutaj jakiejś wielkiej eureki. Tutaj po prostu jest moduł z naszymi LEDami, który jest dostawiony bezpośrednio do naszego kabelka. I nawet gdybyśmy mieli zamontować to bez LEDów, to wygląda to bardzo fajnie, ale no jednak byśmy raczej kupili oddzielnie taki kabel i dostawili go do płyty głównej jako zasilanie. I ta sama sytuacja jest oczywiście w kablu drugim, który jest od zasilania karty
karty graficznej. W taki sposób też po prostu możemy to rozebrać. Ale kiedy trzymam w rękach czy sam kabel zasilający, czy tutaj te LEDy, to naprawdę czuć jakość. I teraz zobaczymy, czy ta jakość przekłada się na wygląd, na efekt świecenia, na to, jak będzie ten kabel wyglądał bezpośrednio już w komputerze, a wydaje mi się, że zastosujemy ten kabel do komputera stacjonarnego, który stoi tutaj zwodowany. Musiałem wykombinować, żeby jakoś się tutaj troszeczkę doświetlić i żeby było też widać kompa, chociaż przebitki oddadzą to o wiele lepiej i możecie zobaczyć, że naprawdę efekt świecenia jest bardzo ładny. Przejścia gradientowe dzięki oplotowi, który znajduje się na tych kablach, robią mega robotę, bo tak naprawdę to, że LEDy są w środku, to jest jedno, ale one są rozmieszczone punktowo. Tak naprawdę ten oplot robi tutaj największą robotę. No oczywiście wiadomo, jakość LEDów też ma znaczenie. Podłączenie tego nie jest trudne, cała instrukcja nam to pokazuje. Na pewno jest to ułatwione dla osób, które kiedykolwiek miały styczność ze składaniem komputerów, choć odrobinę. No ale dobra, widzimy, ładnie świeci, więc ostatni etap, jaki nam tutaj został, to sprawdzenie, jak wygląda aplikacja w komputerze, która pomoże nam sterować tymi wszystkimi LEDami. No bo jednak, jak widzicie, podzespoły podpięte do płyty głównej świecą sobie na niebiesko, a kabelki świecą na tęczowo. Tak jeszcze szybko przypomnę Wam o naszym technologiczno-moddingowym Discordzie, który stworzyliśmy razem z Intelem i tam trwa akcja poczty sprzętowej, gdzie Wy możecie wypożyczać najnowszy sprzęt, również taki, który jest troszeczkę starszy, testować go, porównywać i nie musicie być influencerami, żeby z tego tematu skorzystać. Dlatego wbijajcie, bo tam będziecie mieli więcej szczegółów, no i oczywiście też wymieniamy się doświadczeniem naszym technologiczno-moddingowym. Link w opisie. Nie wiem, na ile będzie to łatwe do pokazania, ale najpierw zacznijmy od aplikacji. Podzieliłem tak ekran, powiedzmy mniej więcej pół na pół, więc po zainstalowaniu samej aplikacji L-Connect 3, bo taką aplikację trzeba zainstalować, to w pierwszej zakładce mamy taki bajer jak System Info. No tutaj nas on akurat nie interesuje. W kolejnej zakładce, z tego co widzę, możemy synchronizować wszystkie LEDy, które znajdują się w naszym komputerze razem z naszą płytą główną, ale mnie tak naprawdę interesuje w chwili obecnej trzecia zakładka, gdzie tak naprawdę odpowiada ona za podłączone nasze bezpośrednio kable, które mamy i Wy możecie teraz dojrzeć, jak będę ustawiał. Teraz mamy oczywiście zrobioną tęczę. Kolejny efekt to wymiana takich szybkich kolorów, wave. Zobaczmy następny. Statyczny kolor, no to oczywiście fajnie bardzo świeci, można powiedzieć, że przyćmiewa resztę komputera. Kolejne, tutaj mamy bicie serca, tak mi się wydaje, że to jest mniej więcej taki efekt. Snooker, mixing. Z tego co zauważyłem, mamy też ikonę do wyboru, gdzie możemy efekt ten uzyskać nie od lewej do prawej, ale od góry do dołu tych LEDów i zobaczcie teraz, jak mniej więcej to wygląda. Przejścia, no i mamy tutaj całkowicie inne efekty niż w poprzednich ustawieniach. Dobra, ogarnąłem te sekcje, czyli teraz jeżeli chcemy wybrać sobie, żeby w danej sekcji, która składa się po 2 LEDy bardziej bym powiedział, czyli w sumie to jest chyba jako jeden pasek LEDowy, to możemy zrobić tak, odznaczamy sobie tutaj wszystkie, możemy to zrobić jednym przyciskiem, oczywiście, tylko wcześniej nie zauważyłem. Zaznaczamy sobie na przykład jedyneczkę i chcielibyśmy tutaj narzucić jeden efekt. Wyłączamy jedyneczkę, na przykład włączamy dwójka, trójka i chcielibyśmy, żeby to był mixing. Następnie wyłączamy te, odpalamy tutaj te i chcielibyśmy zrobić blow up. I na ostatnim powiedzmy, że chcielibyśmy zrobić meteor. I teraz mamy totalny miks na naszym kablu, tak jak możecie zauważyć. No wiadomo, to jest dosyć szalony pomysł, ale jednak fajnie, że producenci dają nam możliwość takiego miksowania bezpośrednio każdego jednego paska LED na naszym kablu. A właśnie, bo ja tutaj sprawdzam takie bajery, a jeżeli Ci się oczywiście spodoba, no to zasubskrybuj kanał, żeby nie pominąć kolejnych odcinków i fajnie jak dasz jakieś pomysły w komentarzu, co bym mógł sprawdzić z takich gadżetów i przetestować. Oczywiście łapka w górę mile widziana, no i nie przeszkadzam, lecimy dalej. I teraz czas na małe podsumowanie. Dla kogo jest to produkt i czy warto? Musimy sobie określić pierwszą, najważniejszą rzecz, że w tych czasach z komputerami jest trochę jak ze sportowymi samochodami. Można kupić samochód, który będzie kosztował 5000 zł, a można kupić taki, który będzie kosztował 50 000 zł. I to samo jest z komputerami. Więc tutaj wszystko zależy od tego, jaki mamy portfel. Tutaj chodzi o komputer. Ale jeżeli na przykład tuningujemy nasze auto, to też wydajemy dużo pieniędzy na alufelgi, wydajemy na jakiś dodatkowy sprzęt audio lub na jakieś zmiany wizualne. I tutaj też nie musimy tego robić, ale jeżeli mamy cash, no to możemy sobie na to pozwolić. I w komputerach taka sama sytuacja. Bez tych kabli jesteśmy pewni, że komputer będzie działał. Ale jeżeli lubimy to, jest to nasze hobby, jesteśmy gadżeciarzami i możemy sobie na to pozwolić, no to po prostu możemy coś takiego kupić. I mimo tego, że trochę to kosztuje, a osobiście na chwilę obecną alternatywy nie znam, więc fajnie, jeżeli wpiszecie mi ją w komentarzach, to może zamówimy i przetestujemy i porównamy sobie coś takiego, to dawajcie znać.
ale na chwilę obecną jest to fajny bajer, tylko po prostu trzeba mieć na niego pieniądze. Na razie, trzymajcie się, cześć!